Cześć! Witam Was w pierwszym Q&A. Pierwsze Q&A dopiero po 2 latach działalności na YouTubie. Robiłem już wcześniej Q&A, ale na drugim kanale. Z tym, że większość z Was nie wie, że w ogóle mam drugi kanał. I dlatego teraz możecie przejść i zobaczyć, co tam mam. Tutaj macie u góry, chyba w tym rogu, będzie link do mojego drugiego kanału oraz w opisie. Na drugim kanale prowadzę vlogi, robię różne takie rzeczy tego typu jak teraz, że odpowiadam na Wasze pytania i inne różne pierdoły, które nie pasują do głównego kontentu na tym kanale. Więc jeśli ktoś z Was chce zobaczyć mnie, jak jestem na co dzień, co robię, to zapraszam na drugi kanał. A dzisiaj chciałem podpowiadać na Wasze pytania. Zobaczmy. O czym myślisz, podchodząc do osoby, którą chcesz sprankować, i jak wybierasz te osoby? Zazwyczaj nic nie myślę. Jeśli pojawiają mi się jakieś myśli, to tego typu to, co mam powiedzieć do tej osoby, powtarzam sobie w myślach jakiś tekst i jak mam do niej podejść ewentualnie i o tym, co mam zrobić. Głębszej tutaj filozofii nie ma. A co do wybierania osób, to zazwyczaj wybieram młode osoby. Nie lubię podchodzić do starszych osób, chociaż czasem się zdarza, ale rzadko. To jest coś takiego, że czuję się, czy ta osoba jest otwarta, czy może zareagować pozytywnie, czy nie. Nie wiem. No mam taką intuicję jakoś sobie, że widzę, o, na przykład ten gość, ta dziewczyna może dobrze zareagować. Widzę, że jest uśmiechnięta, idzie, rozmawia z kimś. Często jak widzisz kogoś w grupkach, jakieś 2 osoby, że są uśmiechnięte, otwarte, to zazwyczaj jest tak, że one będą chętne do współpracy i do rozmowy. Jak ktoś idzie taki naburmuszony, smutny, widać, że ktoś jest nieśmiały, introwertyk taki, no to zazwyczaj nie podchodzę do takich osób, bo po co mam marnować czas na takie osoby. Ile czasu zajmuje zrobienie jednego filmiku od koncepcji aż po finalny montaż? To zależy od tematu odcinka i od tego, jest on kręcony w nocy, w dzień. Są odcinki, które kręci się 1 dzień, a są odcinki, które się kręci 2-3 tygodnie. Najdłużej to kręci się filmy nocne, gdy straszy się ludzi, bo wtedy nocą chodzą, bo w nocy chodzi o wiele mniej osób i czeka się długo na dobre reakcje. Jednym z filmów, które kręciłem ostatnio dłużej, to było Chodzenie obok ludzi, ostatni film. Też bardzo ciężko było jakąś reakcję, bo po prostu ludzie sobie nie reagowali. Idzie gość i tyle. W Polsce jest tak, że jak do kogoś pierwszy coś nie powiesz, nie zrobisz, to bardzo ciężko jest, żeby przechodzień coś odezwał się do ciebie lub zrobił coś fajnego. Montaż zazwyczaj trwa od 10 do 20 godzin, więc można powiedzieć, że od czasu, gdy napiszę scenariusz, poprzez nagrywanie i montaż, to najbidniej potrzeba jakieś 4 dni. Najbidniej. 1 dzień to jest co najmniej wymyślanie scenariusza, 1 dzień kręcenia, montaż, potem jeszcze jakieś miniaturki, pierdoły i wypuszczenie, więc najbidniej 4 dni. Jak myślisz, jak czujesz? Ile jeszcze lat będziesz zajmował się tworzeniem filmów na YouTube, jak widzisz swoją przyszłość, karierę zawodową? Nie wiem, na pewno przez najbliższy rok. A co będzie potem? Zobaczymy. Może pójdę do jakiejś roboty. W przyszłości chciałbym zajmować się filmami. Nauczyłem się tego, dużo czasu poświęciłem nauce kręcenia, montażu i w tym kierunku chciałbym iść. Jaka sytuacja była najbardziej zabawna podczas nagrywania pranków? Najprzyjemniejsze nagranie i najśmieszniejsze dla mnie to było, jak kręciliśmy pierwszą część Putina, bo wtedy byliśmy z Danielem, czyli z Putinem i z ruskimi pijani i w ogóle śmiesznie było. Tak ze wszystkiego się śmialiśmy. Nigdy podczas kręcenia pranków nie byłem pijany, tylko ten pierwszy raz wtedy. I to było chyba najprzyjemniejsze dlatego. Co chciałbyś nagrać, ale boisz się, że nie spodoba się publiczności? Wiele jest takich rzeczy. Ja wiele rzeczy robię na co dzień, ale nie pokazuję tego w filmach właśnie, dlatego że wiem, że to by Wam się nie spodobało, ale chciałbym zrobić jakiś taki eksperymentalny chociaż 1 odcinek. Ja na przykład bardzo lubię, jak ludzie mnie się boją i gdy widzę w ich oczach strach. I nawet ostatnio jak byłem w Warszawie, to z Brzozą i z warszawskim Rasikiem zrobiliśmy parę takich scen, że ganialiśmy ludzi z pałami. Run.
No i może to udostępnię, zobaczę. Może nagram tego typu film. Czy kiedykolwiek miałeś momenty, w których chciałeś się poddać i przestać nagrywać? Gdy chciałem się poddać i przestać, nie miałem takich momentów, ale miałem momenty takiego załamania. Ja nawet w tych najsilniejszych momentach załamania czułem, że i wiedziałem, że będę nagrywał dalej, tylko było mi smutno i ciężko przejść przez jakieś okresy. W takie okresy jakiejś gorszej mojej twórczości. Czasem miewam takie, gdy widzę, że wam się filmy jakieś nie podobają, powiedzmy 3 pod rząd i cały czas są hejty, to wtedy mi jest smutno. Ale także chciałem to rzucić i poddać się, to nie, bo wiedziałem, że mimo wszystko będę to robił. Jeśli mógłbyś nagrać pranka z wybranym youtuberem, włącznie z zagranicznymi, to kto by to był? Z Polski o dziwo nagrałem już chyba praktycznie z każdym, z kim chciałem nagrać. Nie udało mi się nagrać jeszcze tylko z Wardęgą i z Cybermarianem, chociaż z Cybermarianem miałem plany, żeby nagrywać, a z zagranicy to z chęcią bym nagrał z moimi idolami prankowymi, takimi jak Ed Bassmaster, J2 Studios, Stuart H, Big Das TV czy Angry Piknik, już nie pamiętam. Co jest twoim celem na YouTubie? Chciałbym zgromadzić wokół siebie dużą rzeszę mocnej takiej publiczności, którą ma Gonciarz, która zawsze mnie wspiera we wszystkim, co robię. I móc się z tego jakoś bez problemu utrzymywać, bo na przykład w tamtym miesiącu za luty to zarobiliśmy 550 zł, coś takiego na 2 osoby, nie? Czyli po 260 zł wyszło. Więc chciałbym też zarabiać z AdSense'a, żeby nie musieć się sprzedawać, takie kwoty, żebym miał przynajmniej tą minimalną krajową. A poza tym to robić dobre filmy. Dojść do takiego momentu, że będę miał takie uczucie, że każdy mój następny film to będzie coś zajebistego i fajnego i nie będę już się mógł doczekać, gdy go wypuszczę. Jak poznałeś swoją dziewczynę i czy nagracie razem jakiegoś pranka? Poznałem ją przy okazji nagrywania 100 numerów do dziewczyn. No i tak się złożyło, że się wtedy poznaliśmy, a czy nagramy jakiegoś pranka, no to już nagrywałem z nią. O, zając zapierdala przez pola. Nie przyjdzie. Nagrywałem z nią jakieś tam sceny do dresiarza i jakieś pojedyncze w innych filmach. No i w ostatnim filmie ze wsi też była, w zakładzie pogrzebowym. Czuję, że w tym świecie chodzi o coś więcej niż pieniądze, bo jeśli patrzeć z perspektywy przetrwania, to pieniądze grają dużą rolę i robią z nas niewolników. Ale jakiś cel musi być, więc po co według ciebie trafiłeś na ten świat? Bardzo filozoficzne pytanie. Chyba wiele osób sobie zadaje i od pokoleń i całe życie ludzie sobie zadają, po co my tu jesteśmy? Ja myślę, że jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić i żeby doświadczać, żeby korzystać z dóbr, jakie nam daje ten świat. Czy umówiłeś się z którąś dziewczyną, co zdobyłeś od niej numer? Tak, umówiłem się i została do dziś. Jak ci się podoba życie na wsi, Lukas? Czy wolałbyś może jednak miasto? Pozdrawiam i życzę powodzenia. Parę lat temu chciałem się przeprowadzić do miasta i myślałem, że gdy tylko będę miał okazję, to przeprowadzę się do miasta, ale teraz to za nic w świecie nie chciałbym wychodzić z mojej miejscowości, przeprowadzać się, bo jest tutaj tak o tyle wiele fajnych rzeczy. Przykładowo ludzie na wsi są bardzo ze sobą blisko związani i znają się. Nikt ze sobą nie kłóci, każdy sobie pomaga. Spotykamy się tam co weekend w remizie i ze sobą żartujemy, rozmawiamy. Jest tutaj spokój, cisza, dużo miejsc, gdzie można pojechać, coś porobić, odnaleźć spokój, tak jak tutaj ja teraz w lesie chociażby. Lubię to po prostu. Przede wszystkim lubię to, że jest taka wolność. O, jedzie samochód, muszę spierdalać teraz. Więc czekajcie, zaraz odjadę stąd.
Ok, więc to by było na tyle. Jeśli chcecie, żebym robił takie Q&A co jakiś czas, powiedzmy co miesiąc, co półtora, lub jakiś vlog podsumowujący, co tam się u mnie działo, to napiszcie mi o tym w komentarzu, więc mogę zrobić za jakiś czas coś takiego. Jeśli macie też jakieś pytania do mnie, to także piszcie pod filmem. To na nie odpowiem w następnym Q&A, jeśli takie zrobię. A po więcej materiałów, jeśli ktoś z Was chce się o mnie więcej dowiedzieć, jak pracuję, jak wygląda moja praca, codzienne życie, zapraszam na drugi kanał. Linki macie w opisie i tutaj gdzieś w lewym górnym rogu chyba, albo prawym, to będzie chyba Wasz prawy. Tam wbijcie. No i co, do zobaczenia już w niedzielę w nowym filmie. Cześć! That was your last message.